No i to jest to, co lubię. Coś pięknego. Cała Barcelona będzie za chwilę jak na dłoni. Ale mi się fartnęło, sam jestem normalnie. Dotarłem tutaj, już się zmęczyłem, bo tak czy inaczej musiałem spory kawałek iść pod górkę, ale nieważne, dotarłem tutaj pod kolejkę linową. Tutaj pokażę Wam cennik. Tak wygląda. W jedną stronę 10,50, w dwie strony 16, ale jak kupicie przez internet, dostaniecie 10% rabatu, także ja zapłaciłem tam, nie pamiętam, no, coś niecałe 15 euro. Znowu bilet tutaj elektroniczny z aplikacji wymieniłem na bilet papierowy. No i wsiadamy tutaj do wagonika. O, na razie jestem sam, coś tutaj. Cała Barcelona będzie za chwilę jak na dłoni. Ale mi się fartnęło, sam jestem normalnie. Ten przejazd jest taki jakby trzyetapowy. Na samym szczycie jest zamek, do którego jest wstęp płatny, ale tam podobno można sobie odpuścić. Także za wiele tam w środku nie ma do oglądania, także obejdę tam w koło, pochodzę, popodziwiam widoki, bo najbardziej mnie tu ta panorama tego miasta interesuje. O, tam pusta kabina pojechała, także to tak maksymalnie tu chyba 8 osób wejdzie. Ale rzadko kiedy jest tyle. No i jesteśmy coraz wyżej. Ta kolejka chyba skręca. Albo tu jest jakaś stacja przesiadkowa. Może tu trzeba będzie za chwilę wysiąść. Nie wiem, zobaczymy. Teraz totalnie pod słońce, nic nie widać, ale będziemy się wznosić coraz wyżej. Tam daleko widać Sagradę Familię. Ja zdecydowałem się na przejazd w obie strony. Tak jak mówiłem, normalny bilet 16 euro, przez internet tam 10% taniej. Ewentualnie można za chyba 10,50 w jedną stronę, później można zejść pieszo albo na odwrót. No ale tutaj już jest mega fajnie. To jest to, co lubię. Wysokość. Pięknie to wygląda. Na szczycie tej góry Montjuïc, czy nie wiem jak to tam się wymawia, znowu śmiesznie to brzmi trochę. No to już tam sami sobie ustalicie, jaka jest poprawna wymowa. No na szczycie tutaj jest zamek, taka jak forteca, tutaj widać jego mury. Tam flaga Katalonii, żółta z takimi czerwonymi pasami. I obejdę sobie tutaj ten zamek chyba w koło. Mam nadzieję, że będzie taka możliwość. Chodzić do środka, tak jak mówiłem, raczej nie będę, bo tam za wiele nie ma. Podobno 3 sale eksponatów, nie za dużo, a bilet znowu kolejne paręnaście euro, także ja sobie ten temat odpuszczę. Zobaczcie, tutaj są mury tego zamku, a tutaj proszę bardzo,
woda, morze, port. Barcelona to też jeden z większych portów europejskich. I tak to wygląda. Tam dziesiątki kontenerów. Tam jeden, a tam drugi statek turystyczny, prom. Zobaczcie, jaka masakryczna kolejka do tego zamku za biletami. Także odpuszczamy, nie ma to sensu. Jojo. O, tutaj pan sprzedaje siorki, woda. Czapki. Tam jakaś armata. Ale dzisiaj nie mam siły i energii. Widać to po mnie. Gadam jak 90-latek. Koniec przejażdżki. Teraz już nie byłem sam w kabinie, tylko parka ze mną siedziała akurat Polacy, także nie chciałem się do kamery odzywać. Zrobiłem tylko parę ujęć panoramy miasta. No i to tyle. Schodzę na dół, biję tam do tej takiej uliczki, gdzie chyba były te knajpy, może coś zjem w końcu. Zobaczcie tutaj, jak to fajnie wygląda. Taka nie za szeroka uliczka. Po jednej, po drugiej stronie takie kamienice. A tutaj drzewa, takie dosyć wysokie. Nie wiem, nie znam się na drzewach. Co to za rodzaj? Pod samymi tutaj oknami. I tak to się ciągnie wzdłuż ulicy. No i tak naprawdę na dzisiaj nie mam już żadnego planu. Poza tym za jakieś 2 godziny będzie już ciemno, także nagrywanie nie będzie miało sensu. Także tutaj sobie pochodzę pomiędzy tymi kamienicami. Tutaj kolejna uliczka, która wygląda podobnie. Te drzewa między tymi budynkami. Nie wiem, gdzie to było, bo tak chciałem na czuja trafić na tą uliczkę, na której byłem wcześniej, co tak było dużo knajp. Ale w tej chwili nie wiem, gdzie ona jest. Jestem już mega głodny. Pasuje gdzieś przysiąść, coś zjeść. Mam ochotę na browara. Browar to już całkiem mnie zmuli. O, tam pranie na balkonach wisi tradycyjnie. Jak ja lubię takie klimaty, naprawdę. Trafiłem tu na tą ulicę tych knajpek. No i zaraz gdzieś biję. Wszędzie paele, tapasy. Zaraz coś znajdziemy. Pizza i pasta. No i póki co jeszcze nie wbiłem do żadnej tutaj restauracji. Nie, ciężko się zdecydować, tak widzę, że mniej więcej we wszystkich mają to samo. Te tapasy i te paele, czy nie wiem jak to oni to jakoś inaczej wymagają, się pisze przez 2L, ja zawsze mówiłem paele, ale to jakoś to inaczej się wymawia. No nieważne, wiecie o co chodzi. W końcu wjechało moje paele, tak dziwnie podane w patelni. Ale już wam mogę powiedzieć, że szału nie ma.
Tych owoców morza tutaj nie za wiele, bo zamówiłem opcję tylko z owocami morza. Można też mieszanką z mięsem i z owocami morza, można też wege. Do tego browarka. Ale porcja wcale nie jest za duża. Więcej tu ryżu, tych owoców morza za wiele tu nie ma. Do tego browarek. No nie najem się. Smaczne to jest, ale za 12 euro takie danie to powiem szczerze, w sklepie za 3,50 kupuję chyba smaczniejsze. Dupy nie urywa, szału nie ma. Skropiłem cytrynką. No ale nie będę marudził. Wiek jest jak jest. Tak to wygląda. No wiem, że zaraz będziecie mnie krytykować, że marudzę, no ale mówię jak jest, no mówię szczerze. Wiem, że nie można pewnych rzeczy, tych kwestii porównywać do siebie. No ale zawiodłem się tutaj, kurde. Zapłaciłem 17,45 eurasa za te paele, które tam widzieliście. Porcja wcale nie była za duża. Patelnia, więcej tam ryżu, tych owoców morza tam za wiele nie było. Żeby to mówię, jeszcze w smaku była jakaś rewelacja, a naprawdę za 13 czy tam 14 zł można w Lidlu kupić sobie te paele i wydaje mi się, że smaczniejsze, więcej tam tych składników niż tutaj w tym, co mi tutaj podano, zaserwowano. Także tak średnio jestem zadowolony, nie najadłem się. Godzina jeszcze w miarę wczesna, 17 dochodzi, także będę musiał się najprawdopodobniej jeszcze gdzieś tam czymś dopchać. Także no takie moje pierwsze tutaj doświadczenie restauracyjne nie jest za specjalne, bo no na pewno nie było to warte swojej ceny. Tutaj widzę taka większa ulica, nie wiem jak ona tam się nazywa, taki i czteropasmówka, taki większy ruch tutaj trochę i też jakieś knajpki są, także przejdę się, jeszcze może coś namierzę do jedzenia, bo mówię, będę musiał się czymś dopchać, może nie teraz, nie zaraz, ale za jakiś czas. No i tak to wygląda. Tu jakieś słodkości, francuskie pieczywo, croissanty. Tutaj godzina 17, jeszcze widno. A wiem, że u mnie w mieście w Olsztynie już ciemno. Także no jest jakaś tam różnica w czasie. Tutaj przypuszczam jeszcze coś koło godziny powinno być widno. No tutaj taka większa, bardziej ruchliwa ulica. Restauracje, knajpy na prawo, lewo. Z tego co się zdążyłem zorientować, to ceny bardzo podobne do tych, co no ja teraz wszystko porównuję do Berlina, ale jak w Berlinie tu widziałem pizza też tam koło 10 euro. Przed chwilą przechodziłem koło jakiejś kebabowni, to tak samo kebab 7-8 euro w jakimś tam zestawie z frytkami, z napojem za tam 9 euro. Wszędzie paele. No 10,50, 12,50. Pizza zwykła margarita 8,50. Tak to tu wygląda. No niestety na polskie realia dla takiego przeciętnego polskiego Kowalskiego no to nie jest tu tanio na pewno. Nie jest tu tanio. Jest jak jest. Tutaj ceny paliwa, jakby kogoś interesowało. Diesel euro 51,
benzyna Euro 62 i idę tak przed siebie. Nie wiem gdzie jestem, nawet nie patrzę na mapę, po prostu widzę, że taka fajna, długa ulica, jedna z jakichś takich większych, także idę tak przed siebie, ale niedługo zerknę na mapę, zobaczę właściwie gdzie ja jestem, jak daleko od hotelu, no i będę tutaj ogarniał temat, jak tam dojechać, ale póki jest widno, to się szwendam. Jak widzicie, jestem totalnym ignorantem, hiszpańskiego nie znam ni w ząb, tam parę słówek. O, tu jakaś burgerownia, fast food, burgery, ni w ząb, także nie znam podstawowej wymowy, nawet nie wiem jak to się, ja zawsze na to mówiłem paele, po prostu, po polskiemu pisze się przez 2 L, to się paele, ale oni jakoś to inaczej wymawiają. Palejo, czy jakoś tak. No i tu praktycznie w każdej restauracji można to dostać. Tym oto sposobem, idąc przed siebie, wróciłem do punktu wyjścia, bo okazało się, że znowu jestem na tym placu Espanyol. Także wróciłem do miejsca, z którego zacząłem jakby tutaj swoją przygodę z Barceloną. No ale spoko, ta miejscówka jest dosyć fajna. Nie będę powtarzał tych samych ujęć. Tam znowu ta arena. Muszę odbić gdzieś tu w jakąś inną uliczkę. Zrobiła się mocna szarówka, ciemno i nie chcę się szwendać gdzieś tam bocznymi uliczkami. Poza tym będę powoli kończył nagrywanie, nie ma sensu, bo raz, że ta moja kamera nie za dobrze sobie radzi tutaj w trybie chyba nocnym, no i nie ma sensu, żeby po prostu kręcić. Poza tym jestem zmęczony. Jutro mam śniadanie, w cenę noclegu, bo nie wiem, jeszcze chyba wam nie opowiadałem, gdzie będę nocował. No, jak dojadę, to może wam pokażę. Hostel o jakiejś tam dziwnej nazwie, niedaleko stadionu tego Camp Nou. Pokój 12-osobowy, koedukacyjny, także może tam być wesoło. Cena noclegu 70 zł, za 5 nocy zapłaciłem 350, no to wychodzi równo 70 zł nocleg ze śniadaniem. Co oni mi tam zaserwują jutro na te śniadanie, to się okaże jutro. No mam nadzieję, że dzisiaj, pomimo tego, że pokój 12-osobowy, nie wiadomo czy będzie komplet czy nie, ale że uda mi się trochę zdrzemnąć, bo naprawdę jestem mega zmęczony i wiem, że dzisiaj trochę gadam jak potłuczony, no ale tak czasem bywa. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Tyle, ile mogłem wam dzisiaj pokazałem. No chciałbym jeszcze coś zjeść, coś no nie drogiego, nie już restauracyjnego, może jakiegoś bardziej fast foodowego, może skuszę się gdzieś tu na jakiegoś miejscowego kebaba. Zobaczymy, no bo godzina nie jest późna, dochodzi za kwadrans 18, no a pasuje jeszcze coś zjeść na kolację, żeby wytrwać jutro do śniadania. A jeszcze tylko powiem, że no też kończę nagrywanie, bo robi się ciemno. Nie chcę tutaj chodzić z tą kamerą, bo nie wiem na ile to jest prawdy. Tam trochę się nasłuchałem, naczytałem w internecie, że tutaj w tej Barcelonie trochę trzeba uważać. Może to zależy od dzielnicy, ale trochę trzeba uważać na kieszonkowców, na ludziach, którzy tam na skuterach jeżdżą, bo potrafią właśnie torebki, telefony wyrywać, no i po prostu nie chcę, no nie będę szukał guza na siłę. Dotarłem tutaj metrem, znowu z 2 przesiadkami, dotarłem tu pod swój hostel, nazywa się Casa Barcello Hostel,
takiej tutaj uliczce. No już ciemno, także słabo to widać, ale lokalizacja chyba nie jest zła. Tam dosłownie 50 metrów stąd jakiś sklepik spożywczy. No i nic, bijam tu do recepcji, zobaczymy jak to wygląda. Dosłownie 50, może 70 metrów od mojego hotelu jest sklep spożywczy. No i chciałem Wam pokazać nazwę tego sklepu i czy te logo Wam czegoś nie przypomina, no bo ewidentnie jest podobne do znanej sieci sklepów w Polsce, sieci francuskiej podpowiem. Idę na małe zakupki, a jeszcze Wam powiem trochę o moim tym hostelu. No jestem zadowolony, naprawdę. Pokój okazał się 16-osobowy, ale łóżka, każdy ma tam swoją kotarkę, każdy ma osobną lampkę, ładowarkę. Udało mi się wynegocjować, bo łóżka są piętrowe, udało mi się wynegocjować dolne łóżko. No i spoko, widzę, że fajnie, czysto. Hotel jest tam w miarę nowy, chyba świeży, albo po remoncie, tak? Wygląda to przyzwoicie. Także jestem zadowolony, dobrze jest. Sklepik blisko. Lokalizacja taka, tak jak widzicie, uliczki, budynki tego typu. Idę do sklepu jeszcze po jakiegoś browara na dobranoc i spać. O, widzicie, tu można trochę więcej informacji jednak zdobyć na temat Lewandowskiego, ile ma wzrostu, ile waży.